dzisiejszym odcinku ruszamy na zwiedzanie Dohy, stolicy Kataru. Przejdziemy się po centrum miasta za dnia i odwiedzimy Souq Waqif, serce starej Dohy. Następnie zajrzymy do Katara Cultural Village, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Zobaczymy meczet, charakterystyczne wieże wiatru i wyjątkową architekturę. Nie zabraknie też panoramy miasta od strony zatoki, placu flag oraz spojrzenia z zewnątrz na jedno z najbardziej rozpoznawalnych muzeów Kataru. No to w drogę! Rozpoczynamy kolejny dzień w Doha, stolicy Kataru. Zaczynamy go od spaceru po Souq Waqif w centrum miasta, tym razem za dnia. Zupełnie niespodziewanie trafiamy na lokalnych reporterów i zgadzamy się na udzielenie krótkiego wywiadu. Hello, how are you? Hello, I'm fine, thank you. What's your name, please, and from where? I'm Paweł, I come from Poland. What brought you here in Doha? We were just traveling through Qatar and we wanted to see the capital city just for a few days. Have you ever felt unsafe in Qatar? No, I didn't. What about the airports? Do you have any story about the safety? For me, it was really safe. There was a lot of guards, so I didn't feel unsafe anytime. Pouvez-vous comparer le niveau de sécurité par rapport à votre ville? Je crois, je suis ici deux jours seulement, mais je crois que c'est plus ou moins le même niveau. Oui, je suis bien en passant, en me promenant. Par rapport à London, à Paris? Oui, par rapport à Paris, je crois que c'est beaucoup mieux. Oui. Oui, il y a plusieurs villes en Europe qui sont moins sûres, je crois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A tak wygląda główne wejście na Souk, czyli Targ Sokołów. Z pewnością nie jest to atrakcja dla każdego, ale jest to miejsce, które chcieliśmy pokazać. Jest to miejsce ważne dla kultury katarskiej i ważny punkt na mapie stolicy. Mijamy rzędy sklepów, w których sprzedawane są sokoły oraz ręcznie wykonane akcesoria do ich hodowli. Kapturki, rękawice, smycze i specjalne skrzynie transportowe powstają tu w warsztatach lokalnych rzemieślników. I właściciele nie mają nic przeciwko, żeby robić zdjęcia. Także można śmiało wchodzić. Tu obok znajduje się też szpital dla sokołów, co świadczy o tym, jak ważne sokoły są w kulturze arabskiej. Zobaczcie, tu można kupić również różne akcesoria sokolnicze. A tutaj siedzą sokoły. Podczas pobytu na Souqu sokoły pozostają spokojne. Mają założone kapturki,
które ograniczają bodźce i pomagają im zachować spokój. Sokoły, które można tu zobaczyć, są starannie hodowane i regularnie trenowane. Wiele z nich to ptaki przeznaczone do polowań lub prestiżowych pokazów, a ich wartość potrafi być bardzo wysoka. Jest też druga sala i tutaj jest jeszcze kilka sokołów. Jadąc do Kataru, właśnie to było jedno z tych miejsc, które najbardziej chciałem tu odwiedzić. Jest to interesujące dla mnie. I jeżeli nie widzieliście odcinka z Kirgistanu, w którym treser orłów opowiada o tym, w jaki sposób zajmuje się swoim orłem właśnie tam, w Kirgistanie, to zachęcam Was do obejrzenia tego odcinka. Link do odcinka pojawi się tutaj. No, przypominam, że to nie jest tylko wystawa, ale można kupić tutaj te sokoły. Tutaj szejkowie najczęściej kupują sobie takie sokoły, żeby z nimi polować. Raczej ja do Polski nie mógłbym sobie takiego kupić. Chyba by mnie nie przepuścili przez granicę. Niektóre sokoły podróżują samolotami i posiadają własne paszporty. Najcenniejsze okazy osiągają ceny porównywalne z luksusowymi samochodami. Dla wielu właścicieli soku to nie tylko ptak, ale symbol statusu i tradycji. Tutaj obok też możecie zobaczyć, jak wyrabiają akcesoria. Na przykład pan tutaj robi rękawice. Tak wygląda wejście do metra. Metro kursuje codziennie od około 5 rano do godziny 1 w nocy, ale trzeba mieć na uwadze, że w piątki kursuje od około 9 lub nawet 10 rano ze względu na dzień święty. Po wizycie na Souk Waqif ruszamy dalej metrem. Katara Cultural Village znajduje się nieco poza centrum Dochy, a przejazd zajmuje około 15 minut. To zupełnie inne miejsce niż Souk, bardziej otwarte i nowoczesne, stworzone z myślą o sztuce, spacerach i wydarzeniach plenerowych. Obecnie znajdujemy się w Katarskim Centrum Kultury. To jest miejsce stworzone z myślą o promowaniu kultury i sztuki. Mieszczą się tu galerie, teatry, a także piękne meczety. Jest też ciekawa architektura, zaraz przejdziemy się tutaj i zobaczymy, jak to wszystko wygląda na żywo. Na obszarze Centrum Kultury Katara znajduje się jeden z najpiękniejszych meczetów w stolicy Kataru i właśnie widzicie go za mną. Mozaiki i kolor meczetu bardzo przypominają mi te, które widziałem w Isfahanie w Iranie kiedyś, gdy odwiedzałem ten kraj. Błękitny meczet Katara, w którym się znajdujemy, jest meczetem współczesnym, ale jego architektura łączy style perski, turecki oraz arabski.
Jesteśmy przed tradycyjnym gołębnikiem. Podobne budowano w krajach Zatoki Perskiej, czyli nie tylko i w Katarze, ale także i w Iranie. Nadal spełniają swoją funkcję, bo teraz tego nie widać, ale tam w dalszym ciągu włażą ptaki przez te otwory, siadają na tych kijkach i jest tam z pewnością dla nich chłodniej, a w dawnych czasach to służyło do zbierania nawozu. Teraz pewnie jest to głównie funkcja dekoracyjna taka i atrakcja dla turystów. O, a tutaj świetny widok na zatokę. Ale kolor wody. Mega, aż by się chciało wykąpać, ale nie ma czasu niestety. Jakieś ciekawe rzeźby. Wszystkie głowy patrzą w kierunku zatoki. Idziemy zobaczyć z bliska łódki. Ale gorący piach. Wykąpać się nie wykąpiemy, ale chociaż trzeba nogę zmoczyć. Zobaczymy, czy ciepła woda. Taka ciepła ta woda, że w ogóle nie chłodzi. Prawie jakbym wszedł do zupy. No ale i tak przyjemnie tak wejść, nawet do takiej wody. Zawsze coś mokrego. A tu widzimy tradycyjną katarską łódź. Tu jakiś fajny rysunek, coś jakby z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Najlepszy efekt z daleka, z bliska już tak dobrze nie wygląda, bo schody załamują rysunek. A tu jakiś zaczarowany imbryk lewitujący. Tu widzimy ogromny amfiteatr. Pewnie jakieś spektakle się tu odbywają. A tu w tle zatoka. Co prawda wygląda to, jakbyśmy byli gdzieś w sercu Europy, ale nadal jesteśmy w Katarze. Ale spójrzcie na te witraże. Są niesamowite. Jest też zwykły sklep tutaj. Obawialiśmy się, że ceny będą kosmiczne, bo w kawiarni kawa kosztowała 40 zł. To była najlepsza kolumbijska kawa, Juan Valdez. No dobrze, ale kosztowała 40 zł. Ale ceny napojów chociażby nie są jakieś bardzo wysokie. Ceny zbliżone do polskich, może nawet trochę taniej. No, zbliżone do polskich. Tak, tu jakiś sok za 2 zł, tam widziałem cola niecałe 3 zł, w przeliczeniu oczywiście. O, jest jakiś napój, Palestine Cola.
To jest z tego co widzę chyba importowany z Palestyny. Nie ma też problemu z zakupem piwa. Piwo Efes tureckie jest dostępne w wielu sklepach. Cena takiej puszki piwa to 5 katarskich riali. Znajdujemy się teraz przy Placu Flag. Jest to kolejna atrakcja tego miasta. Niby nic takiego, zwykłe flagi, ale fajnie zobaczyć flagi z całego globu. Także pewnie jest tu też flaga Polski, zaraz ją znajdziemy. Gdzie? O, jest zaraz obok flagi Wietnamu, z którego dopiero co przyjechaliśmy. Jest flaga Polski, także nawet nie trzeba było długo szukać. Zobaczcie, tutaj jest kilka pustych masztów. Tu 3 i tam jeszcze cały rząd, na których w ogóle nie ma żadnych flag, czyli liczą się z tym, że w najbliższych latach mogą się pojawić jakieś nowe kraje. I wtedy tylko zawieszą kolejną flagę. A zobaczcie tutaj. Tu są daktyle i są opakowane w takie worki. Wszędzie tutaj na całym tym placu. Podejrzewamy, że może to się wiązać z tym, żeby nie spadały na ziemię i nie zaśmiecały placu tutaj. Znajdujemy się aktualnie przy Muzeum Sztuki Islamskiej. Muzeum jest podobno bardzo ciekawe, aczkolwiek my już nie mamy zbyt dużo czasu, ponieważ jesteśmy tu tylko jeden dzień. Przyszliśmy zobaczyć, jak wygląda z zewnątrz, bo sama bryła budynku jest dość ciekawa, a Wam polecam je odwiedzić, bo podobno warto. Koszt wejścia to 50 riali katarskich. Chociaż nie udało nam się zwiedzić tego muzeum, to na pocieszenie tuż przy samym muzeum jest piękny widok na tą zatokę i te stateczki katarskie, także super. I tak warto tutaj przyjść, nawet jeżeli nie planujecie zwiedzać muzeum. A darmowe chłodzenie. Dobrze, niech nas chłodzi trochę, bo gorąco. Znajdujemy się przy kolejnym punkcie najważniejszym miasta, Perle. Moim zdaniem nie jest to coś nadzwyczajnego, aczkolwiek w nocy, z tego co widziałem, podświetla się na ładne kolory i wtedy wygląda całkiem nieźle. Niestety to kolejna rzecz, której nie zobaczymy, ponieważ czas nas goni. Także jesteśmy tu teraz, żeby ją zobaczyć. Więc pokazuję Wam ją. Jeżeli będziecie mieli okazję, to przyjdźcie tutaj raczej po zmroku, bo teraz wygląda dosyć przeciętnie. Spacerujemy właśnie po jednym z największych targowisk w Katarze. Jest to Souk Waqif, czy souk oznacza targ,
w języku arabskim i znajdziemy tutaj praktycznie wszystko, od jakichś pamiątek jak magnesy, po nawet ubrania takie jak na targu w Polsce. Nieopodal tego targowiska znajduje się również targ Sokołów, na którym byliśmy wcześniej i mogliście go zobaczyć. Za mną znajduje się Fort Al-Kod. Jest to były posterunek policji, który został zbudowany na początku XX wieku, kiedy Katar nie był jeszcze tak rozwiniętym krajem, a Doha była jedynie wioską rybacką. Aktualnie znajduje się tam muzeum i chcieliśmy je zobaczyć. Niestety jest zamknięte. Z tego, co przeczytałem w internecie, jest tam trochę ciekawych eksponatów, a wstęp jest darmowy. No, niestety nie wejdziemy. Byliśmy tu i w ciągu dnia, i wieczorem. Teraz też jest zamknięte, mimo że w internecie piszą, że powinno być otwarte. Także szkoda, ale próbujcie, może Wam się uda. Jesteśmy już na lotnisku w Doha. Przyjechaliśmy jednak Uberem, bo tak jak mówiłem wcześniej, metro kursuje w piątki od godziny około 9, 10, ale z Uberem nie było problemu. Koszt Ubera to było 14 riali katarskich, więc naprawdę niedużo jak na taki kraj. Spodziewaliśmy się wyższej kwoty. Siedzimy już w samolocie, zaraz lecimy do Wiednia, ale powiem Wam, że samolot jest prawie pusty. Jest strasznie dużo wolnych miejsc. Nawet koło nas jest puste miejsce. I to już koniec naszej azjatyckiej przygody. Czas wracać. Ale to na pewno nie ostatnia taka podróż. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Już wkrótce kolejne filmy z innych ciekawych zakątków świata.